Kochani, kilka słów na temat wychodzenia z Matrixa. To taki popularny temat dla wielu. Tylko że trochę się pomądrze, tak jak to na to widzę, ja mówię o swoim doświadczeniu. Nie masz czego wychodzić. Naprawdę. Jeżeli Matrixem nazywamy na przykład pewną strukturę energetyczną, w której jesteśmy i która nam nie pasuje, to gdy wychodzimy, to wchodzimy w inną strukturę. My ją tworzymy swoim postrzeganiem. Najprostszym przykładem jest Facebook. Mówi się o tym, że to jakaś Matrix jest. I niektórzy po prostu się wkurzają, ile tam rzeczy się pojawia, różnych i tak dalej. A ja mówię, że nic się mi nie pojawia. To są struktury, które mamy używać świadomie. Wszystko. Całą cywilizację, wszystko co jest, nie wiem, komórkę nawet, komputer, wszystko mamy używać. Ma być praktyczne. Tylko to, co jest bardzo ważne, mamy być w tym lekko działający. Nie być niewolnikami. Nie być przywiązani i uzależnieni od pewnych struktur. Jeżeli ktoś chce tak naprawdę być w tej naturze, poza miastem, to naprawdę można się spokojnie utrzymać, można malutko jeść. Ziemia da wszystko, co jest potrzebne. Wodę, to, co tam gdzieś potrzebujemy zjeść. I to w niewielkich ilościach, a nie wiadomo ile. Na wszystko, jeżeli chcemy, to chcenie zamieniamy w działanie. Bo możemy sobie mówić o różnych rzeczach, bo chciałbym, żeby to było takie czy inne i tak dalej. Ja wiem, że będąc w strukturach różnych, no nam nie pasuje. I to, że nam nie pasuje, to mówimy, że chcemy z tego wyjść. A tak naprawdę wychodząc tworzymy kolejną strukturę, która jest dla nas komfortowa. I wiecie co, temu wychodzeniu i wchodzeniu nie ma końca. A kluczem dla mnie w moim osobistym doświadczeniu jest to, że moment, kiedy my gdzieś wewnętrznie integrujemy się, rozświetlamy się w uświadomieniu tego, kim jesteśmy, to wszystko inne się dopasowuje do nas. Wszystko przez prawo rezonansu, prawo przyciągania zaczyna odbijać nasze wnętrze. Nie ma żadnej walki, napięć, starć z czymkolwiek. A jeżeli się to pojawi, to dziękujemy za to. W ogóle jest całkowicie inna perspektywa postrzegania życia. I można być w tym samym miejscu, w którym jest się i w ogóle całkowicie inaczej to postrzegać. Jeżeli postrzegamy cały czas, że coś nam zagraża, że coś jest nam nieprzyjazne, że coś jest takie, srakie i owakie, kurde, to zmień myślenie przede wszystkim. I spójrz na to z wdzięcznością, że możesz to dostrzec. Prosta rzecz, że można to dostrzec. Uświadomić sobie, zaobserwować i przez ten kontrast odkrywać, co tak naprawdę gdzieś wewnątrz pragnę, którą drogą podążać. I w każdym dniu nie marzyć o tym, co by było i jakby było fajnie, gdyby to było i tak dalej, ale po prostu w każdym dniu to swoje marzenie zamieniać w działanie. I ja wiem, że tutaj się odzywa od razu, twórz cele i tak dalej. I działanie polegające na uświadamianiu sobie tego, kim się jest i byciu prawdziwym sobą. W takim głębokim, świadomym życiu, byciu, działaniu, patrzeniu, słuchaniu, smakowaniu, życiu. I gdzie mamy uciekać, jak nie ma gdzie, z tego Matrixa? No ktoś powie, że tyle jest fal elektromagnetycznych wokół nas, należy wyjść z tej przestrzeni elektromagnetycznej i być w innej przestrzeni bardziej naturalnej. Zachęcam do tego każdego. Być naturalnym, autentycznym.
i mieć nieco wyśpiewane na te wszystkie różne treści, bo tak naprawdę to one gdzieś tam nas cały czas szastają, ciągną na prawo, na lewo, bo tu jest niewygodnie, tu jest niewygodnie, i tam jest tam będzie lepiej, tam jest raj upragniony, tam jest raj oświecony, a tam jest w ogóle miasto zbawienia. A wszystko nagle się kruszy w tej iluzji tych różnych wyobrażeń mentalnych, zatrzymuje się w tu i teraz, i tu jest dzień mocy, tu jest miejsce mocy. Zmień swoje postrzeganie na to, co widzisz. To znaczy, widzisz jak widzisz, ale myślisz o czymś w taki, a nie inny sposób. I tu jest właśnie klucz. Moment odkrywania tego, kim się jest, naturalnie nas wzbudza patrzenie oczami miłości, oczami wdzięczności za wszystko. Naturalnie wzbudza w nas taką no, ile słów powiedzieć? Można by kogoś przekonać, że kocham. Po prostu wzbudza to naturalne działanie, takie autentyczne z serca, bez oceny. Kochani, zatrzymajmy się i odkrywajmy to, kim jesteśmy. A uświadamianie sobie tego, kim jesteśmy, jest najcudowniejszym doświadczeniem, które nas uwalnia z Matrixa. Uwalnia nas z umysłu, bo tak naprawdę umysł tworzy te struktury, w których potem my się taplamy i mówimy, że jesteśmy niewolnikami i w ogóle wszystko nam zagraża. To umysł tworzy takie historie. Ale umysł jest narzędziem i on ma taką rolę. Więc my możemy to narzędzie używać do tego, żeby zmieniać ten swój tak zwany matrix, świat form, świat ograniczeń i przeżywać swoją nieograniczoną istność, to kim się jest naprawdę. Najlepszego dla Was. Kocham, hej.